Witam moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Pierwszy raz taka prognoza jest na żywo tutaj robiona na Facebooku, natomiast na YouTubie już ją praktycznie znacie, bo od kilku dni jest. Ja zapraszam serdecznie, ale zanim zaczniemy omawiać temat Polski, to na chwilę przyjrzyjmy się Litwie na południe od Kłajpedy, tam gdzie mam zaznaczone tymi strzałkami, jest taki czerwony punkt. Tam mamy bardzo dużo terenów pozalewanych, związane jest to z opadami deszczu, które tam występowały przez długi czas oraz bardzo silnymi porywami wiatru z południowego zachodu i z zachodu, który powoduje wtłaczanie wody trochę bardziej w ląd. Tam lokalnie naprawdę dużo deszczu spadło, co też widzieliście na poprzednich materiałach. Ja wam szybko pokażę, jak to wygląda. Sakuciaj, Litwa. To jest droga z miejscowości do miejscowości. Jak widzicie, troszkę mokro. Prawda jest taka, że bardzo mokro. Osobiście nie chciałbym jechać taką drogą. Tym bardziej, że w sumie ja tą drogą jechałem. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, ja znam tą drogę. To jest jak to na Litwie. Tam te drogi są bardzo proste jak strzała, tylko miejscami są głębsze. Takie zagłębienia, miejscami to jest tak, wiecie, one są bardziej wyżej. Ale nie odważyłbym się, po prostu bym się nie odważył swoim autem, bo jeżeli ktoś tutaj terenówką zasuwa, no to w sumie niby lepiej, ale widzicie, jak ta droga wygląda. Materiałów trochę więcej jest na Twitterze chociażby, więc można wpisać Lithuania Flood albo Powódź Litwa, no i sobie te materiały znajdziecie. Tam, tak jak wspominałem, mają dosyć trudną sytuację na południe od miejscowości Kłajpeda. Zalewowe, dość mocno są te tereny tam pozalewane. Natomiast my przechodzimy do Polski. Jeśli chodzi o Polskę, to lokalnie w godzinach popołudniowych i wieczornych w czwartek występowały przelotne opady deszczu na południu województwa śląskiego, w województwie lubelskim, na krańcach północno-wschodnich i południowo-zachodnich oraz w województwie świętokrzyskim pojawiają się lokalne mgły i zamglenia. Temperatury dzisiaj nadal całkiem wiosenne, bym powiedział. Najcieplej w województwach południowych, południowo-zachodnich 9 do 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Polsce północno-wschodniej 2 do 3 stopni Celsjusza. Porywy wiatru dzisiaj raczej nie były zbyt silne, jedynie ponad 50 km na godzinę nad morzem oraz w województwie podkarpackim. Na pozostałym obszarze było całkiem spokojnie. No i na mapie sieci obserwatorów burz możemy zobaczyć dwie strefy opadowe na tą chwilę. Jedna strefa bardzo słabych opadów deszczu rozciągająca się od okolic Krakowa, gdzieś tam po południe województwa lubelskiego. Są to zanikające opady związane z frontem atmosferycznym, który przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim, natomiast same strefy opadowe przemieszczają się bardziej na wschód. Na północnym zachodzie natomiast powoli zagęszcza się w cudzysłowie strefa opadowa związana z tutaj prawdopodobnie kolejnym frontem atmosferycznym. Ta strefa opadowa przyniesie opady już w nocy oraz w piątek. No i co my tu mamy nad Europą? Nad Europą mamy nadal niż Bodo, który jest niżem wielocentrycznym. Ten niż powoli przemieszcza się dalej w kierunku wschodnim nad wybrzeża południowe Norwegii, następnie również jedno z jego centrów w okolice południowe Szwecji. On tam też troszeczkę powoduje, że w Polsce ciśnienie mamy niższe i tutaj w Polsce północnej w nocy ciśnienie dosyć mocno będzie spadało z tego, co mieliśmy z 1000, znaczy mocno, może nie aż tak mocno, z 1010 hektopaskali na 1005 do 1004 hektopaskali. W Polsce południowej w nocy też powolny spadek ciśnienia z 1018-1020 hektopaskali na 1015 do 1016 hektopaskali. Opady w nocy zaczną pojawiać się w Polsce północno-zachodniej, przede wszystkim na wybrzeżu, w województwie zachodniopomorskim oraz w województwie pomorskim z naciskiem na to drugie. No i w Polsce północnej oczywiście znów kolejna noc z pełnym zachmurzeniem. Tam, gdzie jeszcze na krańcach północno-zachodnich to zachmurzenie było mniejsze, to znów zacznie się robić
robić. Zacznie się zachmurzenie całkowite. W Polsce południowej, w Polsce centralnej możliwe są przejaśnienia, lokalnie jeszcze opady deszczu możliwe w Polsce południowo-wschodniej, związane przede wszystkim z tym zanikającym frontem atmosferycznym, tym słabnącym frontem atmosferycznym. Temperatury w nocy nadal w Polsce zachodniej od 6 do 7 stopni Celsjusza, województwo małopolskie również, na północnym wschodzie, generalnie na wschodzie chłodniej, tam od 2 do 4 stopni Celsjusza. Jest to kolejna ciepła noc bez temperatur ujemnych, no i z całkiem niedużymi porywami wiatru. Jedynie nad ranem na wybrzeżu powieje mocniej, tam od 50 do 60 km na godzinę, w Sudetach 60 do 80 km na godzinę, w Tatrach 90 do 95 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 20 do 40 km na godzinę. A tu mamy sytuację baryczną, jaka będzie w piątek. I widzimy niż Bodo 1 z podpisem Gerrit. Jest to pozostałość, można tak powiedzieć, po burzy Gerrit, bądź po sztormie Gerrit, tak nazwali go w Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Tam on przyniósł bardzo silne wiatry, troszeczkę mocniej może powiać nad Polską, ale nie będą to bardzo silne porywy. Generalnie nad Morzem Północnym i nad Morzem Bałtyckim będziemy mieli centra niskiego ciśnienia związane z niżem Bodo, a tutaj mamy niż Costa. Ten niż będzie zmierzał do Europy, pogłębiając się, ale prawdopodobnie zatrzyma się tak samo nad Morzem Północnym, więc zbytnio nam tutaj zagrażać nie będzie. Na południu Europy wyż Gusti, który już widzieliśmy w ostatnich wyliczeniach również, tam mamy typowo wyżową pogodę, a oddziela to wszystko bardzo długi falujący front atmosferyczny. Ciśnienie 29, czyli w piątek w dzień, nadal bez większych zmian. Powoli będą się wypełniać te niże Bodo nad Morzem Północnym i nad Morzem Bałtyckim. W Polsce natomiast będziemy mieli całkiem podobne ciśnienie, bez większych zmian, delikatnie będzie się wahać. Na północy Polski od 1003 do 1007 hektopaskali, w Polsce południowej od 1010 do 1015 hektopaskali. Zachmurzenie w dzień nadal w Polsce północnej, przede wszystkim w godzinach przedpołudniowych. Po południu tam pojawią się rozpogodzenia, troszeczkę więcej rozpogodzeń, ale wraz z tym pojawi się konwekcja, komórki konwekcyjne, które będą przynosiły opady deszczu. Te opady będą dosyć krótkotrwałe, ale mogą być dosyć silne. W Polsce wschodniej tych opadów będzie mniej, ale zachmurzenie będzie całkowite. W Polsce centralnej więcej przejaśnień bez opadów, w Polsce południowej zdecydowanie więcej rozpogodzeń prócz Bieszczad i tam również bez opadów. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe są mgły. No i piątek będzie kolejnym bardzo ciepłym dniem. Po dosyć chłodnej nocy w Polsce północno-wschodniej, tam również temperatura wskoczy na wyższy poziom i od 6 do 8 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dnia w województwach południowych, przede wszystkim w Małopolsce, 10 do 11 stopni Celsjusza. Porywy wiatru w dzień troszeczkę silniejsze będą na wybrzeżu od 50 do 60 km na godzinę, w Polsce północno-zachodniej od 40 do 50 km na godzinę, w Tatrach 80 do 90 km na godzinę, tam powieje halny, no i generalnie na pozostałym obszarze od 30 do 40 km na godzinę. Tu natomiast taka wstępna mapa, która jeszcze nie jest do końca przygotowana, ona jest tutaj raczej testowo. Dajcie znać w komentarzach, jak bardzo ona jest czytelna. Jest to pogoda na przedpołudnie w piątek. Jak widzimy, opady deszczu w Polsce północno-zachodniej do południa mogą występować, w Polsce północnej zachmurzenie całkowite, więcej przejaśnień w Polsce centralnej, południowej i wiatr wiejący z południowego zachodu na północny wschód. Po południu natomiast opady deszczu przesuną się bardziej nad Polskę północno-wschodnią. W Polsce północno-zachodniej więcej przejaśnień bez opadu, znaczy z opadami, ale więcej przejaśnień. W Polsce południowej więcej przejaśnień ogólnie, no i wiatr delikatnie skręci w kierunki wschodnie. Jest to wstępna mapa, pierwsza mapa, która została w ten sposób tutaj przygotowana wzorem stron zagranicznych. Zobaczymy, czy ona się przyjmie. Jeszcze tutaj dojdą temperatury. Zobaczymy, być może wydzielimy jakąś krótką prognozę pogody z tymi mapami. Natomiast ostrzeżenia IMGW na dzień jutrzejszy będą podzielone.
mamy przede wszystkim ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru od 70 do 90 km na godzinę dla gmin północnych województwa pomorskiego. Związane będzie to z tymi silniejszymi porywami wiatru, które widzieliście na ostatnich mapach. No i te ostrzeżenia dotyczą 29, nie 27, przepraszam, nie poprawiłem. Na pozostałym obszarze ostrzeżeń nie przewidujemy. Natomiast jeśli chodzi o tutaj Polskę południową, południowo-zachodnią, no to tutaj nadal mamy ostrzeżenia przed silnymi roztopami w okolicach Jeleniej Góry i na południe od Bielsko-Białej i na to też musimy zwrócić uwagę, chociaż sytuacja zaczyna powoli się stabilizować, jeśli chodzi o hydrologię. Kolejne dni i temperatura. Widzimy niestety, że przez 2 dni jeszcze te temperatury będą dosyć wysokie dla Polski centralnej, 8 do 9 stopni Celsjusza, ale potem już widzimy spadek do 4-5 stopni Celsjusza. Po drugim, bardzo mocno modele numeryczne nam się rozjechały. Część wyliczeń nadal pokazuje te temperatury troszeczkę powyżej zera, ale część mróz -6, -8 stopni Celsjusza, co moim zdaniem jest mało prawdopodobne, ale będzie to już pożywką do artykułów, które będą mówiły o ataku zimy, więc musicie na to zwrócić uwagę. Dosyć daleki termin, modele numeryczne tutaj nie są jednoznaczne co do tego, więc po prostu patrzcie na to z przymrużeniem oka. Jeśli chodzi o porywy wiatru, tu mamy bardzo dobry przykład właśnie też problemów z niektórymi modelami numerycznymi, ponieważ 29 i 30 grudnia widzimy silniejsze porywy wiatru w Polsce centralnej od 40 do 50 km na godzinę, natomiast nadal to nie jest to wichura, o której niektórzy mówili. Natomiast model Access G pokazał porywy do 90 km na godzinę jako jeden, więc to jest raczej nieprawdopodobne, natomiast to też może być już pożywką do artykułu na ten temat. 31.1 odpoczywamy od silnych porywów wiatru, natomiast 2 i 3 porywy wiatru mogą wrócić, będzie to 50-55 km na godzinę, ale o tym będziemy tutaj mówić w oddzielnych analizach. Dzięki Wam za to, że obejrzeliście. Jeżeli chcecie, możecie zasubskrybować nasz kanał, możecie również zostać jego patronem, bądź po prostu wesprzeć.